Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w sklepie, który działa nieustannie od 1934 roku. Natomiast w tym roku ma już swoją rocznicę 90 lat na rynku. Sklep, o którym wspomniałem, to Mason. Znajduje się on w Chorzowie przy ulicy Powstańców. 90 lat to kawał historii. Choć sklep nie rozpoczął jako typowy sklep akwarystyczny, to trzeba przyznać, że dołożył swoje niemałe 3 grosze w jej rozwój w naszym kraju. Miejsce to zostało założone jako sklep z kanarkami. Jednak od samego początku można było w nim dostać ryby. Początkowo nie wyglądało to jak typowy sklep, ponieważ było to po prostu miejsce spotkań tutejszych akwarystów, a było ich tutaj ponoć bardzo dużo. Warto wspomnieć, że właśnie na Śląsku zaczynała się akwarystyka w Polsce. Pierwsze koła stowarzyszenia akwarystyczne powstały w 1909 roku. Przynajmniej te, do których zapisków udało się dotrzeć Błażejowi, menadżerowi sklepu. Bardzo duża społeczność hodowców to byli górnicy zamieszkujący te regiony. Bloki oraz kamienice z dużymi ogrzewanymi piwnicami stanowiły idealne miejsca dla rozwoju naszego hobby. Hodowcy gdzieś tam musieli dzielić się swoimi doświadczeniami oraz rozmnożonymi rybami. Ryby trafiały do Masona i potem z Masona szły już dalej na całą Polskę. W początkowych latach nie było jeszcze powszechnie stosowane nowoczesne worki na ryby akwariowe, jak są teraz. W tamtejszych czasach transport ryb odbywał się przy użyciu specjalnych, solidnych pojemników wykonanych z metalu, tzw. kanach. W sklepie mamy taką bardzo fajną część podzieloną na sekcję typowo właśnie akwarystyczną, gdzie mamy po bokach zbiorniki z rybami na sprzedaż i na samym środku centralnie, co mi się bardzo podoba, zaaranżowane razem z takimi obrazami z mchu, akwarium dekoracyjne, ładne akwarium 340 litrów. Jeszcze nie jest na naszym rynku, dopiero będzie przez sklep Mason wprowadzane na rynek. Aranżacja przede wszystkim, co mi się podoba, to nie za bardzo wymagająca od osoby, która będzie później musiała obsługiwać ten zbiornik, bo w większości mamy tutaj anubiasy, epifity, troszeczkę volbitisa, no i na górze posadzone Monte Carlo. Roślinki mało wymagające dla osób, które nie chcą się martwić o to, czy ten zbiornik będzie funkcjonował, czy też za jakiś czas będzie również tak ładnie wyglądał jak teraz. Jeszcze coś więcej od strony technicznej tego zbiornika, ale to poproszę później Błażeja, żeby nam opowiedział coś więcej właśnie, jak jest filtrowany i jakie mamy tutaj oświetlenie. W sklepie bardzo fajnie, bo sklep jest oprócz sprzedaży roślin i ryb nastawiony na aquascaping i tak jak widzicie jest spora piaskownica i jest w czym wybierać, bo tych dekoracji jest również bardzo dużo. Można sobie popróbować jakąś aranżację zrobić. Drugi zbiornik dekoracyjny, trochę mniejszy, również z ładnym takim obrazem nad tym. W podobnym stylu utrzymywany jak ten pierwszy, czyli rośliny łatwe w uprawie, tak żeby nie stwarzał problemu nam. Bardzo mi się podobają takie aranżacje, które, no zresztą wiecie, że lubię mieć zbiorniki, które są mało wymagające i które, no nie trzeba przy nich dużo robić. Co prawda mamy tutaj również troszeczkę roślin łodygowych, które wymagają od nas trochę więcej pracy, żeby zbiornik wyglądał jak należy, bo rosną dość szybko i trzeba je często przycinać, ale i mamy oczywiście trochę czerwonych, ale czerwone rośliny głównie zależą od tego, jakie mamy oświetlenie i czy później będziemy nawozili odnośnie tego, czy one się wybarwią. Jeżeli to zachowamy odpowiednio, to wtedy nie ma z tym problemu. Kuję się i głowie, żeby Wam coś ciekawego opowiedzieć na ten temat tego zbiornika, a jest ze mną Błażej, menadżer, i on mi fajnie tutaj podpowiada, co mogę powiedzieć. Poproszę go, żeby nam o tym zbiorniku opowiedział. Jaki to jest zbiornik? Jakie on ma wymiary? Co nad nim świeci? To jest 60 na 50 na 50 OptiWhite, bardzo fajny zbiorniczek, który stoi na niesamowitej, przede wszystkim jedynej w swoim rodzaju szafce, ze względu na to, że jest wykonana cała z aluminium, czyli generalnie jest niezniszczalna, no nie? Miałem kiedyś szafkę producenta akwarystycznego, to kurczę, po Wszystkie. to mi padło, bo nie zabezpieczyłem tego w żaden sposób. Niestety tak się dzieje w większości, drewno nie ma szans, a tu aluminium, pięknie, szybciutko myjemy, czyścimy. Voilà, mamy to na długie, długie lata. W naszym sklepie sobie można to zobaczyć i tyle, jak będziecie chcieli.
Z akwarium robiłem z moim kolegą Sergiuszem. Bardzo fajny zbiorniczek, bardzo prosty przede wszystkim jest. Jest tutaj CO2, jest skromne nawożenie, ale bardzo prosto się go prowadzi też, więc tutaj nie ma. Światło WRGB, faktem fotosynteza jest fantastyczna, bo jest dobre światło użyte. No widać po roślinach, bo ładnie Tak. zrobione. A to Ludwigia czy Ludwiga Minire? Ludwigia, Ludwigia, no to... Rotalka, przepraszam, Makandra. Jak długo ten zbiornik stoi i na czym on jest? Jest na podłożu aktywnym, jest tutaj dużo kamienia, piasek i tyle. Jak dbacie o niego? Podmiana wody raz w tygodniu. Raz w tygodniu, nie... Większa, około tam 40-50% podmiany, bardzo delikatne nawożenie, przycinka co 2 tygodnie i tyle. Co tutaj mamy z życia? Z życia tu mamy jakąś czarną tetrę i titiejki i ślimory. Ślimaki też jesteś zdania, że powinny być w każdym W akwarium. każdych ilościach muszą być, bezdyskusyjnie. Nie ma czegoś takiego, ja zawsze tutaj klientom mówię, nie ma wody na kuli ziemskiej, w których nie ma ślimaków, mają być. Mam tutaj do sprzedaży tysiące zawsze, muszą być. Przejdźmy do tego zbiornika, tego największego dekoracyjnego zbiornika na końcu. Chodźcie. Jak długo ten zbiornik stoi? Tutaj od roku. Od roku. To jest roczny zbiorniczek. Wygląda na bardzo dojrzały. Myślałem, że dłużej stoi niż rok. Nie, rok. Fajnie. Jest bardzo zapuszczone, przycinam tu raz chyba na 3 miesiące. Jest kupę roboty. Ja generalnie jestem bardzo zajętą osobą. Tutaj z każdej jednej strony gdzieś tutaj muszę coś. Akwarystyka to jest cały w ogóle mój świat. Takiej zdrowej i normalnej. Na normalnym, jakimś takim fajnym poziomie i tutaj właśnie tego jak oka w głowie zawsze też pilnowałem, żeby to miało ręce i nogę, nie? Tu po prostu się dzieje, co się ma dziać, wygląda tak, jak wygląda. Ostatnio już był tak zarośnięty, że wiadrami było Monte Carlo wyciągane, ale po prostu tak. Bo no nie miałem czasu go chyba 2 miesiące przyciąć. Pięknie tu wszystko idzie jak burza też, nie? Światło jest chyba mocne, to pewnie dlatego. Jest mocne, tam jest coś koło 95 W. To są 2 belki, robią tu swoje. Monte Carlo uwielbia wychodzić. Bardzo fajnie mi się stąd zrywa go. Już właśnie ostre cięcie, przyszły tydzień na pewno będzie. No, myślałem, że trochę rzadziej to tniecie, jak mówisz, że tak często. Ale na tym się łapię też u siebie, że właśnie zostawiam, żeby to zarastało, bo mi się podoba, a potem, kurde, połowę roślin pod spodem nie ma, bo te u góry zasłoniły i Tak jest. i już nie da się uratować. Ale tu jest dosyć mądrze to zrobione. Przewagą jest Monte Carlo, na dole jest Anubiasy i gdzieś tam, gdzie niegdzie tylko Bolbitis i tyle. Więc to też jest fajnie tak zrobione, żeby... Jak z resztą sprzętu, bo już zerknąłem do szafki z ciekawości. To co, chcesz zobaczyć też, tak? Jeśli można, to bym zobaczył, co tu jest i byś powiedział coś. Filtracja, porządna filtracja. Co my tu mamy? Mamy tutaj CO2. W tym akwarium jest też jonizator, który oczyszcza wodę. CO2. Cały czas leci butla, czy wyłączacie na noc? Nie, cały czas ma lecieć. Cały czas. Nie boicie się o ryby? Jakoś tam Nic się nie dzieje, jest to w pełnej kontroli, nigdy się tutaj nic nie działo. Na początku troszeczkę był problem przy dojrzewaniu, wywalało NO3, NO2, ale po szybkim, dobrych podmianach raz, dwa było to opanowane. Jak często testy robicie? Już nie testujemy w ogóle tutaj. Na początku oczywiście było cały czas. Ja mam całe zeszyty zapisane i bez końca było testowane, aby stwierdzić, co się dzieje w danej chwili w akwarium, tak? Ile makro, mikroelementów jest pochłanianych przez ten zbiornik. Bo raz było więcej, raz było mniej. Różne sytuacje były, tak? Rozumiem, to teraz nauczyliście po prostu go prowadzić Tak. i patrzycie Tak. po tym, Tu już jest duża ilość. kondycji. Tak, dużo jest roślin, wiem jak po prostu nawozić i tyle. Wiem ile potrzeba w ciągu tygodnia i bardzo, bardzo niewiele tego idzie też. Co z ryb tu macie? Co tutaj pływa? Tu mamy żaki, one się nazywają. To jest bardzo rzadka ryba. Nietypowe. Mam je z odłowów, dostałem kilka sztuk, one były do sprzedaży, nikt ich nie chciał kupić. Nikt
Miałem je, one takie piękne te ryby są, ja je wpuściłem do tego akwarium. Jak je wpuściłem do tego akwarium, tak wszyscy teraz chcą te ryby, nie? I teraz już nie są I już to nie są, nie ma mowy nawet, no nie? Pięknie się tu prezentują i tyle. Tam jest troszkę rasbor, jakiś góraminek, gara flabatry, gara rufy. Gdzieś są pochowane piskorki i ślimory i koniec. No tutaj to też kupę roboty robią ślimaki, bakterie cały czas. To są też takie dwie rzeczy, bakterie lane. Bakterie cały czas lejecie jeszcze do tego? Oczywiście, że tak. W ciągu tygodnia, jak się wykonuje podmianę wody, a jest ona zwiększona, no w ciągu tygodnia między jedną a drugą podmianą nie są w stanie się namnożyć w odpowiednich ilościach bakterie tlenowe. To jest po prostu nierealne, więc trzeba to suplementować cały czas. Tu macie substrat jakiś, czy na tej postaci? Jest podłoże aktywne około 60 kg. Podłoża. Tak, Kamienie widzę, Dragonstone Dragonstone i korzenie jakieś specjalne? i cała budowa jest zrobiona z korzeni. Wszystko tu są korzenie pozarastane Monte Carlo. Muszę dopytać o wodę. W przypadku tych zbiorników ozdobnych jakoś inaczej przygotowujecie niż do wodę do tych zbiorników z rybami? Czy macie jeden system, jedna... Nie, to jest woda kranowa. Czyli prosto z kranu jecie? Prosto z kranu, oczywiście z uzdatniaczem, 2 godziny później są podawane bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne. Uzdatniasz w sensie jakiś... Do odchlorowywania wody i do usuwania metali ciężkich. A jakiś preparat taki wpłynie, czy macie filtr? Wpłynie? Nie, wpłynie. Nie. Zwykłą mamy kranówkę i do tego po prostu uzdatniacz daje i tyle. Czyli dobra woda w kranie. Czy dobra? No nie. Oj nie. Nie wystarczająco. Tak, akwarium działa, funkcjonuje rewelacyjnie, więc... Ale czy dobra? No nie. No ale widzę ryby też ładne. Tak, ale wszędzie jest woda odpowiednio pod zbiornik przygotowywana. Musimy pamiętać o tym, że większość ryb to są ryby tropikalne. One żyją w kwaśnych wodach, ta woda jest bardzo specyficzna i nasza europejska woda jest dziadostwem dla naszych tropikalnych ryb, które chcemy je trzymać w naszych akwariach. No to w jaki sposób? Jak nie, bo nie ma osmozy, Nie. jak na przykład paletki. Wszędzie w sposób, po prostu jest zakwaszona woda odpowiednio pod zapotrzebowanie danego zbiornika. Albo zakwaszone, albo zasadowość podwyższona i tyle. To też preparatami jakimiś? Czy... Tak, Jak dużo macie zbiorników? nie wiem. Nie wiem. Dobra, musimy policzyć. 3, 6, 8, 16, 24, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 44, 47, 50, 55, 55, 60, 67, 70, 73, 75, 77, 79. Ty maleństwa też liczyłeś? Nie, oj nie każ. To ładnie, no to Nie. jest w czym wybierać. Gatunków nie wiesz też, bo macie sporo. Setki. Każdego tygodnia się to też zmienia. Współpracuję z najlepszymi hodowcami też w Polsce. Właśnie miałem pytać Mogę. z ciekawości, czy staracie się ryby kupować od hodowców, czy też patrzycie, no jesteście sklepem, musicie zarabiać, to wiadomo, no bo bez Tak, tego oczywiście, się że nie tak, utrzyma. jesteśmy Czy sklepem. też patrzycie pod kątem ceny, żeby zamówić na przykład u importerów? Bierzemy tutaj, dla mnie jest bardzo to, dobrze, żeś zapytał o to, Ci powiem, bo bierzemy od importerów, większość ryb pochodzi z odłowu, te ryby żyją na odpowiednich parametrach, na które lekko się wpływa na zmianę, przystosowując delikatnie pod wodę kranową. Do tego są ryby zawsze odrobaczane, są też tutaj dla nas specjalnie przygotowywane. Twierdzę jednak, że ryba z importu jest najlepszą rybą, dlatego że mam czysty genotyp. One są bardzo często w bardzo dobrych warunkach, jak są trzymane, z nimi nie ma żadnego problemu. Najważniejsze jest to, żebyśmy odpowiednio przygotowywali wodę, tak aby sprawić tym rybom jak największą radochę i korzystanie z naszych akwariumów, a bardzo często tak się nie dzieje, więc dzieje się później też różnie z tym.
importerów, ale tutaj mówisz o importerach takich typowo z odłowu ryb. A Tak. pytałem też w sensie takim, czy kupujecie z jakichś Od hodowców. farm hodowlanych pas i- Tak, oczywiście. Jest tam troszeczkę, bardzo często się zdarza jakiś głupik, jakiegoś fajnego odmiany mieczyka. Są to ryby odpowiednio dobierane przeze mnie pod zapotrzebowanie tego sklepu. A to sami u importerów zamawiacie? czy Ja sobie tak sobie gdzieś tam mogę zobaczyć przy zdjęciach i tak dalej kondycje, czy to są dobre, fajne, zdrowe ryby i tyle. Są takie, wiesz, no molinezje, gupiki i tak dalej, platki, molinezja, księżycowa, srebrne, liry. No jest tego sporo, to są te najbardziej chodliwe ryby, które Najbardziej popularne. Właśnie tak. tak miałem zapytać z ciekawości o te najbardziej popularne, które są najczęściej sprzedawane rybami. To platki, molinezy, żyworódki. tak. Ludzie to zawsze kochali, będą kochać i koniec, no. No to też było jedno z moich pytań, które się zastanawiałem. Jak na przestrzeni tych lat, bo długo jesteś już w tej branży tutaj. Ja generalnie akwarystyką zajmuję się od 8 roku życia. To było moje pierwsze akwarium gdzieś. W sklepie też jesteś już. Długie lata. I na przestrzeni tych lat te trendy się zmieniały, były jakieś trendy, że nie wiem, moda przyszła akurat na tą rybę, tej ryby było więcej, moda Wszystko jest zależne, co jest pokazane w internecie i tutaj jest właśnie największe zainteresowanie. Ale głównym tym nurtem jednak są cały czas te same ryby. Gupik, Nie, absolutnie nie. Jest bardzo dużo ciekawych, małych, drobnych rybek różnego rodzaju odmian rasbor typu boreańskie. Bardzo popularna ryba, sprzedawana w ogromnych ilościach. To jest bardzo mała rasborka, kochana od kilku lat na rynku, uwielbiana. No, chcą to ludzie mieć, no to zawsze mamy ją dostępną, gdy jest okres odpowiedni na nią, bo ona pochodzi najczęściej z odłowu. Więc tutaj jest bardzo popularną w naszym sklepie rybą. W sklepie udało mi się również zastać właścicielkę. Oddam jej teraz głos, poproszę ją, żeby opowiedziała nam o historii tego miejsca, bo tak jak mówiłem, jest już 90 lat na rynku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Całe szczęście, że to nie ja mam te 90 lat, tylko sklep, ale stoję w takim miejscu, w którym chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to zdjęcie i dzięki niemu przenieśli się w rok 1934. Na tym zdjęciu jest właśnie mój wujek ze swoją żoną i oczywiście ze słynną małpką, którą w tych czasach znał cały Chorzów, o ile nie mogę powiedzieć, że na pewno nie cały Śląsk. Wujek ten sklep założył właśnie w tym roku, ale jako miejsce spotkań swoich przyjaciół i kolegów hodowców kanarków. Również chciałabym, żebyście Państwo na potwierdzenie tego, co mówię, zwrócili uwagę, że rzeczywiście był hodowcą, a zdobywał jedne z pierwszych nagród albo najwyższe oceny za hodowlę swoich kanarków. I to są dyplomy z różnych lat, jest to z 1933 roku, z 1938. Wujek zdobywał wszystkie te najwyższe nagrody, dzięki temu naprawdę był słynny na cały Śląsk. Przypuszczam, że Polskę też. No ja w tym czasie, kiedy on zdobywał te nagrody, niestety byłam mały, a może dobrze, że byłam małym dzieckiem, ale znam to bardzo dobrze z opowiadań. Jak już wcześniej wspomniałem, sklep posiada również inny asortyment niż akwarystyczny, bo jest sklepem zoologicznym. Poza rybami są tu m.in. ptaki, świnki morskie, chomiki. Całość zajmuje sporą powierzchnię z naprawdę bogatym wyborem. Miejsce jest naprawdę duże i oprócz tej części akwarystycznej, w tej części z zwierzętami mamy żółwie i krabiki różnego rodzaju. Teraz chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na dział akwarystyczny. W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o powiększeniu go i o tym, co tam jest i jaki jest wspaniały, opowie moja prawa ręka Błażej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W branży jesteś również od wielu lat. Powiedz mi, tak jak tutaj ten sklep bardzo długo jest, jak przez te lata się zmienia ta akwarystyka? Widzisz bardzo dużą różnicę, jak to się zmienia, czy raczej? Bardzo duża jest różnica ze względu na to, że w końcu od kilku dobrych lat jest taka zdrowsza akwarystyka, jest dużo więcej informacji odnośnie akwarystyki, która bez względu na wszystko pozwala na
więcej tworzenia, więcej ciekawszych rzeczy robić w akwarystyce. Co jest uwielbiane na przykład przez moich klientów, tworzenie zbiorników, fajnych rybek, żeby to ładnie wszystko fajnie wyglądało i funkcjonowało. Więc bardzo się zmieniła akwarystyka na plus, tylko i wyłącznie na plus. Jakieś lata były takie, w którym nastąpił taki przełom, czy 20 lat temu chyba? powstanie internetu? Właśnie, gdzieś tak internet, zbliża ludzi, tak, zmniejsza tak. świat. Czyli dużo tego idzie, tak jak tu masz dekoracji, dużo tych bardzo dużo. klientów macie, którzy właśnie skupiają się na akwarystyce. Tak, bo znaczy może też nie o to chodzi o sam aquascaping, ale tak, żeby to było fajne. To ma być ładne, przyjemne dla oka, uspokajające. Ludzie uwielbiają się chilloutować przy akwariach i takie to ma być. Tu jest bardzo dużo też dzieci, początkujących akwarystów przychodzi, oglądają, spoglądają. Dlaczego te dzieci nie mogą mieć też fajnego, naturalnego zbiornika? W tak ciężkich czasach, jak dzieci teraz mają, odciągnąć się od tych telefonów, mogą patrzeć w akwarium. Myślałem też, że jak płaczą ci, że chcą tą rybkę, albo tą rybkę, albo tą rybkę. Nie, ja tutaj tym dzieciom tłumaczę, pokazuję jaką rybkę i tak dalej. Ja zawsze od dziecka to były żyworódki, w każdych ilościach były kochane obserwacje tych ryb. Jak się tam głupiki miksują, jakie ogonki rosną, jakie kolory będą i dzieci to zawsze kochały, też będą kochać, bo uwielbiałem to obserwować i zawsze to, no i zawsze to będzie, o. I trzeba to ładnie zawsze gdzieś tam tym dzieciom popokazywać. I jak już jesteśmy przy tych zbiornikach, to powiedz mi, zakładacie też zbiorniki u klientów, czy raczej tego Też. nie robicie? Też. Jeśli jest takie zapotrzebowanie, to bez problemu. Każdy rozmiar, każdy typ, Wszystko. ale Od najmniejszego do największego. siedzicie tylko w słodkiej wodzie, słonej Tak, wodzie. tylko i wyłącznie. Z braku miejsca i czasu już jeszcze na morszczyznę. Powiedz mi, macie jakieś teraz ciekawe gatunki, bo macie sporo zbiorników z rybami i znajdziemy w nich jakieś ciekawe, nietypowe gatunki? Bardzo wiele. Tak Pokażesz naprawdę. nam coś po kolei? Rio Paraguaje tutaj mam. Akuratnie te ryby pochodzą z odłowu. Niesamowite ancitrusy. One są czarne, czerwone plamy. Niesamowite. Są młode, jeszcze nie są wybarwione. Są kilka miesięcy w tym zbiorniku i już tam gdzieś zaczynają być widoczne plamy. To jest jedna z takich rzeczy. I te plamki później będą coraz to bardziej czerwone. Tak, będą się ładnie wybarwiać. Bardzo ciekawe tetrakostae. Wszyscy gdzieś tam znają jakieś tetry, tutaj troszeczkę inaczej. Przepiękna ryba ławicowa. Barwniaki. Czyli tak, co drugim zbiorniku mamy coś No, nietypowego. chyba w każdym by się tak naprawdę znalazło. Raki, o. Jakieś tam posoręże. Tam wrócimy jeszcze, przy okazji pokazywałeś mi mikrokraby, tak? A, mikrokraby pewnie. Mikrokrawiki tu mamy. I jeszcze przejdźmy teraz do tej części. Dobra, chodźcie. Pokazałem już ciekawe rzeczy. Co my tutaj oglądaliśmy? O, mam piękne ramirezy, strumieniowe, kirysy, bardzo ładne samice half moona, bojowniki, drobnoustki czerwone, szczupieńczyki karłowate, przepiękne ryby, bardzo malutkie. Dalej tutaj będziemy glonojady, LDA, weloniaste, złote, zwykłe. Ludzie to uwielbiają też. I tu mówiłeś, macie brzanki, które są prawie niedostępne nigdzie, tak? Tak, tu. Tego w Europie pewnie nie ma. L240, Też to było. nasze perełki, tak jest. O dziwo, powiem Ci, spodziewają się, że z Bogu raczej ryb tutaj Was nie spotkał. A dużo wspominam. Tak, tak, mamy. Piękne mam teraz Rio Nanaje, polska hodowla F1. A to rozumiem, klientela tego wymagała. Tak, tak. Dla naszego sklepu są hodowane te ryby górami, całujące. Jest w czym wybierać. Jeszcze z takich dużych szkieł mamy dwa na wstępie sklepu, które widzicie za mną. Zbiorniki 340-litrowe to są zbiorniki handlowe, w których rośliny znajdują się rośliny na sprzedaż. W części możemy kupić roślinki takie pojedyncze, a w części są gotowe koszyki. Ale co mi się podoba w tych zbiornikach, one są utrzymywane w takim charakterze a la zbiornika holenderskiego. Zbiorniki 340 litrów, co na nami świeci?
WRGB LEDy. Porządne 130 W, tak żeby była fajna fotosynteza. Tu są w większości rośliny szybko rosnące. One potrzebują dobrego światła i je mają. Bardzo niesamowicie. Szafka też widzę aluminiowa. Tak, aluminiowa oczywiście. No, aluminiowe są fajne. Bo OptiWhite Aquarium, bardzo fajna jest przejrzystość, bardzo dobrze wszystko widać w takich zbiornikach. Rośliny jedne i drugie szybko rosnące. Już. Jak dbacie o to? Bo nawozicie jakoś jeszcze te akwaria jakoś specjalnie? Makroelementy są podane. Wszystkie zbiorniki są wysoko bakteryjne, cykl azotowy prawidłowo jest zamknięty, tak żeby to ładnie wszystko tutaj funkcjonowało. Idealna woda, żeby była jakość tej wody, rośliny, żeby się miały dobrze, żeby mogły swobodnie rosnąć ryby, jeśli znajdują się w zbiorniku. Jaka filtracja? Taka sama w zbiornikach? Tak, jest taka sama filtracja, porządna filtracja, duży kubeł, im większy, tym lepszy. Grzałka, światło, CO2 jest, bo jest i tyle. Wszystkie zbiorniki ogrzewacie? Tak, oczywiście, każdy jedne ma osobną filtrację, każde jedno akwarium ma swoją grzałkę i pod zbiornik, pod zapotrzebowanie jest temperatura ustawiana. To ciekawe, muszą wyglądać wasze rachunki. Bardzo ciekawe, tu można było właśnie z uwagi na bardzo ciężki temat to jest. Teraz w akwarystyce, tak jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to jest bardzo ciężki temat. Rok temu szczerze powiem, że zastanawiałem Od roku. się, czy nie likwidować. Bardzo dużo takich było, wszyscy się trzymią tego, nie rezygnują, idziemy dalej. Nie będziemy sobie też takimi rzeczami głowy zawracać. To przy tych moich zbiornikach ja mam teraz chyba 10 zbiorników. To też to tam trochę było, ale nie potrafię z tego zrezygnować. Nie da się. Jeszcze dopóki z pierwszego do pierwszego będzie na te zbiorniki, to będą stały. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję To ja Ci dziękuję bardzo za to, że wizytę. poprowadziłeś mnie po sklepie. Mnie jest bardzo miło. W ciekawy sposób mi pokazałeś tutaj wszystko. Może w przyszłości, jak będzie jeszcze jakiś ciekawy temat, Będzie. to uda Ja się zapraszam. przyjechać wtedy i również nagrać. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Dziękuję.